Witajcie telewidzowie w ten piękny poranek nad zachodnim wybrzeżem Indii. Ja dzisiaj postanowiłem, że jadę jakieś 20 km od mojego hostelu trochę pozwiedzać, ale najpierw wam opowiem, co się działo przez ostatnie 4 dni. Postanowiłem, że nic nie będę nagrywał. Wyluzowałem się w hostelu, bo naprawdę jest dobry klimat. Niewielkie pieniądze, fajni ludzie, więc można było sobie na to pozwolić. Oczywiście trochę się wypiło, były też jakieś dyskoteki, więc fajnie spędzony czas. A teraz po prostu wracam już do nagrywek. Doprowadziłem się też do porządku, obciąłem włosy, ogoliłem się na mieście, kolega mi poprawił też wąsa, bo już mi tutaj wchodził do środka. Musiałem zejść na plażę, żeby iść do restauracji, w której już jadałem, w której mi smakuje i jest dość tanio. Ale zobaczcie, tego też wcześniej nie widziałem. Sprzątają plażę. I ta plaża jest naprawdę czysta, co nie jest normalnością w Indiach, bo są plaże, na które się wychodzi i się nie chce w ogóle tam być, bo jest tyle śmieci. A tutaj widać dbają o to. Po drodze zobaczyłem, że budują jakiś hotel. Chłopaki tutaj mieszają cement. Chciałem nagrać tą budowę, jak oni tutaj pracują, no to przyszedł właściciel tego resortu, który tutaj powstaje na plaży. No i widać od razu, że to taki niezły wyzysk. To jest taki indyjski styl, ale wyzysk jest niezły. No i nie zgodził się za bardzo na nagrywanie i pokazywanie tego, bo powiedział, że on nie chce, żeby było pokazane, jak oni tutaj pracują na jego budowie hotelu, no bo pewnie jakby to gdzieś... Thank you. Pewnie jakby to gdzieś wyszło, albo ludzie by mogli to oglądać w Indiach, jak oni tutaj pracowali, to może by nie przyjeżdżali do tego resortu. Pewnie też o to się boi, bo wizerunek to ważna sprawa w dzisiejszych czasach. 15 minut od wyjścia z mojego hostelu jest restauracja, w której już jadłem wczoraj. No i zjem też dzisiaj, zaraz wam pokażę. To jest moja restauracja. To jest właściciel, pan, który tutaj rządzi. Hello! Hi! Robi tutaj herbatę, kawę, kto co lubi. No i ja siadam tutaj przy tym stoliku i zaraz wam pokażę jeszcze, jaką mają kuchnię. A pan gotuje. I tutaj mają też pyszności, które ja zajadałem. Mam już swoje dania. To jest warzywne curry, złoty 50 kosztuje. To jest jajkowe curry, kosztuje... ciepłe. Jajkowe curry kosztuje 2 zł. No i tutaj mamy parota po 50 groszy, każdy placek. Jestem już po śniadaniu i teraz spróbuję złapać stopa do miasta, bo mam jakieś 3 km, a muszę tam dojechać. Jest godzina 10:30, zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Pierwsza próba. Aha, tu jadą we 2 osoby, to nawet nie łapię. Jedzie kolejny. Nie. Tego to nie łapię, bo chcę pieniądze. Jadą jakieś 2 motory, zaraz zobaczymy. I co? Nic. Jest kolega, zatrzymał się. Ale nie ty, kolego, tuk-tukiem, tylko tutaj. We're going to Varkala. Kolega nie jedzie tam, gdzie ja chcę jechać, ale trochę mnie podwiezie. Kolega jechał do połowy drogi, ale podpytał, dokąd jadę. Powiedziałem, że chcę dojechać na pociąg, na stację kolejową. No to powiedział, że nie ma problemu i mnie podwiezie. No to mnie podwiózł. No i jestem już na miejscu. Idę podpytać o pociąg i jaka cena biletów i będę zaraz wiedział, bo z drugiej strony mam przystanek autobusowy. No i zobaczymy, którym będzie lepiej. Tak wygląda stacja kolejowa. Wszędzie te tuk-tuki. To dobrze w sumie, bo zawsze można złapać, jak ktoś chce pojeździć. Idę na stację, zaraz się wszystkiego dowiem. Jestem już na stacji, widzę, pan coś sprawdza w tych torach. Jestem w dobrym miejscu, tutaj sprzedają bilety. O, tutaj nikogo nie ma. Mam już bilet, który mnie kosztował 30 rupii, czyli złoty 50. No i pan powiedział, że odjeżdża z peronu drugiego, teraz muszę... A co tu pan zbiera? Co on tam smaruje czymś tam? Aha. No i teraz muszę znaleźć... A, tu jest przejście, mówię, muszę znaleźć. Mam przejście pod oczami. Niestety tym przejściem nie da się przejść. Muszę iść teraz... Sorry. Niestety muszę iść teraz tam na koniec. To jest dobre w Indiach. W dużo miejscach już się tak złapałem. Hotel. A hotel oni nazywają jako restaurację. Mam porównanie, jak byłem w innych stanach w Indiach. No to tam nikt nie patrzył na jakąś kładkę, że trzeba przejść. Wszyscy przełazili przez tory, a tutaj wszyscy grzecznie. Jest już mój pociąg, no i muszę znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie będę mógł wystawać z drzwi. Jestem już w pociągu, ale to nie moje przedziały. Moje przedziały były na początku, bo te są sypialniane, a ja jadę tylko jedną stację, ale już nie zdążę tam pójść. O, właśnie ruszamy. Chciałem powiedzieć, że nie zdążę tam pójść, więc muszę przejść cały pociąg. Aj. W sumie to jedna stacja, nie będę nawet tam szedł, poczekam tutaj w drzwiach.
10 minut i jestem na miejscu. O! Szybko, jedna stacja. Jak to w Indiach bywa, na większości stacji jest darmowa woda, można się napić. Wspomniałem wam w którymś filmie, że mi się Indie kojarzą z ludźmi, którzy jeżdżą na pociągach. Zawsze jak jadę koleją, to mam to w głowie. Ale ostatnio zapytałem jednego miejscowego, czy tak nadal jest, czy to jest prawda, czy to jakieś stare czasy. No to mi powiedział, że to było dawno temu, że teraz już tego nawet tutaj nie spotkam w żadnym mieście. Mówi, teraz mają inny problem, bo ludzi teraz stać na pociągi i jeżdżą tymi pociągami, tych pociągów jest więcej, ale problem następny jest taki, że ludzi też stać na samochody. I miasta są tak zakorkowane, że to jest dopiero duży problem, nie taki jak te pociągi. Na szczęście ja jestem na wsi i tutaj nie ma żadnego problemu z korkami. Jeżdżą tutaj w większości skutery, więc może uda mi się kogoś złapać, bo mam do miejsca, do którego chcę iść, jakieś pół godziny na pieszo. Zaraz spróbuję kogoś złapać. Po drodze zobaczyłem, jak pan mieli ryż na mąkę. Tutaj będzie mąka ryżowa, a tutaj dopiero skończył wrzucać chili. Mają zmieloną chili. Pani pakuje już tutaj ten proszek, który im wyszedł. Ale tutaj jest zielono. Wszędzie są palmy. Jedna, druga, dookoła. Na każdej posesji rosną palmy. To jest taka mała dróżka. O, tam są bananowce. No i chciałem powiedzieć, że jak nie macie za dużo pieniędzy, żeby jechać na Bali, to przyjeżdżajcie tutaj. Tu jest naprawdę dobrze, jest tanio. Może trochę mniej czysto niż na Bali, ale mówię wam, jest tyle miejsc do zobaczenia, tyle miejsc do zwiedzenia, że miesiąc czasu wam braknie. Za wiele to tutaj się nie dzieje na tej ulicy. Zajęty, cała rodzina jechała na tym skuterze. No, chciałem powiedzieć, że za wiele się nie dzieje na tej ulicy i idę dalej na pieszo. No, jeszcze, ale łapię, próbuję. Mam jeszcze jakieś 20 minut. Idę po ulicy, zobaczcie. Kolega przybiega, patrzy, pokazuje mi, to twój profil? Ma mój profil, obserwuje mnie na Instagramie. Mówi, że się widzieliśmy na klifie kilka dni temu. Porozmawiałem sobie chwilę z chłopakami, ale już idę dalej. Opowiadam wam tutaj, jak jest zielono i zobaczcie, ktoś ma na posesji. Banany rosną. I tak jest wszędzie. Takie palmy mi towarzyszą po drodze. Fajna droga, trochę cienia mam teraz. Tutaj kolejna posesja pełna palm. Ja to jestem zajarany tym stanem. Po drodze panie mnie zawołały tutaj, co to mają coś? Aha, bo tu już jest gotowy produkt. Okej, thank you. Panie dały mi ten proszek do spróbowania i tutaj jest zmielona ta mąka z ryżu, mąka z kokosa zrobiona i do tego dodany cukier. To jest trochę słodkie i oni dodają to do mleka i robią taki sobie napój. W tym kraju parasolki nosi się ze sobą zawsze. Nieważne czy pada. Hello. Hello. Czy pada, czy świeci słońce, zawsze się przydają. Foto? Selfie? Okej. A tak wygląda młodzież w Indiach, która idzie do szkoły. Hello! Bye! Takiego mostu na tej trasie to ja się nie spodziewałem. O, i tam jest jeszcze latarnia. No pięknie. Tutaj są łodzie rybackie. Z jednej i z drugiej strony. No pięknie tutaj jest. Zobaczcie na te palmy. Miami. Widać ten most, stara brytyjska konstrukcja. Choć ten metal tutaj, ta kładka jest dość nowa widać, ale sama konstrukcja widać stara. Jeszcze pewnie kilka razy usłyszycie dzisiaj, jak się podniecam tym stanem, no ale widoki są naprawdę przepiękne. To jest druga strona tego mostu. Ruch jednokierunkowy na tym moście, nie da się przejść, chłopaki do szkoły jadą. Oj, dobra sztuczka kolego, brawo, brawo, good. Rower pod pachę, bo inaczej się nie da. I dalej. Simple. Widzieliście? Proste. Jestem już po drugiej stronie mostu. Teraz skręcę w prawo i kilka metrów i dotrę do fortu, bo przecież przyjechałem tutaj do tego fortu, żeby go zobaczyć. I tą latarnię. Tylko nie wiem, czy na tą latarnię wejdę, bo tam mają takie widełki, które mi nie pasują, bo z tego co kojarzę, to od 17 dopiero wpuszczają. Jaka stara chata od razu po zejściu z mostu. Ale jacyś chrześcijanie mieszkają. Woda mi się kończy, ale i tak biorę zimną, bo jest 32 stopnie już, a będzie jeszcze cieplej. Kolega lubi nosić takie same skarpetki jak ja. Pokaż kolego skarpetki. Halo? Kolego? Wstydzi się. Tutaj już widać część murów brytyjskiego fortu, ale tu znalazłem jeszcze jakąś drogę na plażę. Idę zobaczyć. Katolickie miasto kolejne, zobaczcie. Tutaj krzyże. Ale świetne są te uliczki. To wyjście mi się kojarzy z taką
grecką restauracją, pamiętacie? Na Instagramie można zobaczyć, że się wychodzi, widać morze i stoliki stoją. Tylko tutaj pewnie nie ma restauracji. Jo, ale super. Ale tu jest miejscówka, żeby to zagospodarować dobrze. No taki biznes byłby. Tu widać, że sztorm pozabierał już kilka domów. Tu jest jeden, tam są kolejne, zaraz podejdę bliżej. Tak jak mówię, jeszcze trochę i runie cały. Ale wiele z niego już nie zostało. Ale to nie tylko jeden tutaj, na tym urwisku. Czy urwisku, nawet na plaży już. Tutaj kolejne. Widać, że to stare, brytyjskie albo jeszcze portugalskie budowy. Jednak bardziej bym się skłaniał ku Portugalii, bo w Portugalii można znaleźć takie budownictwo. W Hiszpanii zresztą też, że się wychodzi na dach i jeszcze na dachu można sobie coś tam robić. Angielskie domy raczej tak nie wyglądały. Tak sobie tutaj ludzie żyją. Hello! Wioska rybacka. Kobietki sobie siedzą w domach z dzieciakami, a mężczyźni pracują. Po lewej stronie, gdzie widzicie te mury, to jest fort. Obejdę go dookoła z tej strony i dopiero pójdę do wejścia. Na środku jest latarnia, a tak wyglądają mury tego fortu. No i tutaj widzę, że jest wejście. Zaraz się dowiem, ile to kosztuje, ale tu nikt nie sprawdza żadnych biletów. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Widać, że można pochodzić sobie tutaj po murach. Chłopaki odpoczywają i tam siedzi ktoś, coś sprawdza. Idę najpierw tam zobaczę. Siedzą chłopaki na ochronie. Ciekawe, czy mnie tam wpuszczą. Can I go inside? No, proszę bardzo, dziękuję. Right side. Okej, dobra. No to ja się przejdę i pozwiedzam. Pan mnie wysłał z drugiej strony tych murów, że tutaj ktoś jest pochowany, ale w bardzo złej jakości jest ten napis. Ciężko cokolwiek tutaj przeczytać. Może jak się przyjrzę. No i tutaj jest drugi. No to tutaj to już w ogóle nic nie widać. Wyczytałem trochę, tu jest The Wife of coś tam dalej. Tutaj jest tak trochę zamazane. Tu jest jakieś daty są. Was born at 40. To jest November jakiś 1676. A tutaj jakby zmarła może 1695 jest w december, czyli w grudniu. To znowu jest jakaś data. Wrzesień, september 704 to jest jakaś jedynka. No właśnie ciężko to w ogóle rozszyfrować. To słyszeliście, jakie to są daty? 1600 któryś rok. To wyobraźcie sobie, że Ameryka nawet nie wiedziała jeszcze wtedy, że będzie Ameryką. Podpytałem tych panów, co tam siedzą na środku, kto tam jest pochowany. To powiedzieli, że to jest brytyjski komandor z żoną. W 1996 roku zostali pochowani, ale jak zmarli, to nie wiem. Chciałem polatać dronem tutaj w środku. Chłopaki, z którymi tutaj siedziałem, mówią: lataj, śmiało, można. No i tam tych dwóch panów mnie pogoniło. Mówią, że tutaj nie można. To teraz idę na te mury, zobaczę, jak to wygląda z góry. Tutaj jest widok na morze. Niby tylko ściany i beton, ale jednak coś ma w sobie ten fort. Czuć historię tego miejsca i tam na pewno byłby dobry widok z tej latarni na cały fort i morze, no ale jak wam mówiłem, niestety dzisiaj tam nie wejdę, bo jest zamknięte. A mówiłem już wam, że tutaj lepiej mi się podoba niż na Bali? Pewnie, że wam mówiłem. I że jest zielono, też wam mówiłem. Jeszcze raz wam pokażę, zobaczcie, jak tutaj jest zielono. I to nie jest tak, że te palmy czy te bananowce są specjalnie posadzone, bo tutaj jest jakieś miejsce turystyczne. To wszystko sobie rośnie tak na dziko, samo. Z każdej strony. Dookoła tego fortu. Idę z tej strony teraz zobaczyć, jak wygląda z tej strony plaża. Tutaj jest taki tunel i jest taka legenda. Jedni mówią, że to legenda, drudzy mówią, że to prawda. Jest teraz zamurowany i pan mi teraz powiedział, że prawdopodobnie tutaj było takie długie zejście do morza i że Anglicy stąd albo uciekali jak trzeba było, albo wywozili na statkach różne rzeczy. Wyczytałem jeszcze na tablicy, że w 1721 roku armia Hindusów po raz pierwszy zaatakowała w taki sposób Brytyjczyków. 140 żołnierzy broniło tego fortu i oni zdobyli ten fort. I to była taka pierwsza akcja rebeliantów, którzy zaczęli walkę z Brytyjczykami. I oni w tym stanie Kerala są bardzo dumni z tego powodu. No i zawsze o tym opowiadają, jak tylko można, bo dzisiaj też pytałem, to mi mówili o tym. A teraz kręcę się wśród tych chatek i idę znowu na plażę. Na plaży sobie polatam. Tam nie mogłem w środku. W sumie też nie dziwię się, ale idę i polatam sobie trochę na plaży. Jestem z drugiej strony i tutaj też sporo chat już pozarywanych. Zobaczcie, one dosłownie na plaży są. No niedaleko, tutaj nie ma jakichś dużych fal. Nie ma jakiegoś sztormu, a ta woda dochodzi tutaj do samych kamieni. Skoro tutaj jest pierwsza ściana i tutaj widać są posadzki jeszcze, to ten dom musiał iść w tą stronę.
No ale ta woda tutaj, chyba że na jakichś szpalach to stało wcześniej. Pan nie mówi za bardzo po angielsku, ale trochę mi wytłumaczył. Ten dom tutaj za nim to jest jego dom, a tutaj jest ta ściana, którą wam pokazywałem. No i mówi, że się boi trochę o ten dom, bo jak są duże fale, to wali w jego dom. Pan mnie zaprosił tutaj do siebie pod dom, po angielsku słabo mówi. Ale jego córka mówi po angielsku, więc nam trochę tutaj tłumaczy. Pan ma tabakę tutaj, taką do rzucia, w sumie wkłada się, zaraz spróbujemy. Pokaż go. Trzymaj to, o. Pod wargę trzeba włożyć. Nie takie złe. Ja papierosów nie palę i zakręciło mi się w głowie, siedzę tak mówię, i taki helikopter mam tutaj. Mówi, żebym już wypluł, bo on już skończył, więc ja też to wypluję. To wam nie pokażę, jak pluję. Ale to gorzkie. Jeszcze trochę. Muszę przepukać buzię. Ale mam śrubę. Naprawdę to tak działa. Mocne kolego. Dobry temat. Pan chodzi pomiędzy tymi alejkami, uliczkami i sprzedaje różne takie rzeczy. Za wiele ich nie ma, no ale zawsze ktoś coś kupi. No to powiem wam, próbowałem kiedyś jakieś tabaki tam za młodego czasu, ale ta to ładnie mnie tutaj załatwiła. Jakbym papierosa zapalił, też taka śruba jest. Jak sobie siedzieliśmy przy ich domu, to przechodziło kilka osób. No i pytałem, kto to jest. No to większość z nich to była rodzina, brat, siostra, wujek. Wszyscy, no wiecie jak to w rodzinie. Tak to jest w tych małych społecznościach, a co ciekawe, większość z tych ludzi to są chrześcijanie na tym terenie. Widać po stylu życia tych ludzi, że to są biedni ludzie. Dzisiaj byli w morzu, z rana popłynęli, podpytałem, to powiedzieli, że nie było żadnych ryb, nic nie złapali, więc też dzisiaj nic nie sprzedali. O, a tutaj kolejny rozwalony dom. O, i tak blisko to aż strach mieszkać. Zobaczcie, tutaj od razu woda. Tutaj pan sobie odpoczywa. Hello! O, pan też zajada te liście czerwone. O, właśnie. Tych liści to nie lubię, ale ta tabaka była nawet dobra, bo ładna śruba była. O, tutaj kolejny dom. Tam kolejny rybak. Kawałek dalej ktoś nałapał ryby. Widać, że się suszą teraz. Ale dużo tego nie ma. Ja tu gadu, a dron już rozgrzany, gotowy do latania, więc ja go rozpakowuję i startuję. Muszę znaleźć trochę cienia, żebym widział w ogóle, gdzie latam. Tutaj są jakieś krzesełka, może sobie pożyczę i siądę. Ktoś tutaj mieszka? No ktoś tutaj mieszka. O, zobaczcie, jeszcze mają takie wychodki z domów, tak jak u nas było kiedyś w Polsce. Domy po jednej stronie, wychodki po drugiej. Ja już sobie krzesełko przygotowałem, ale to jest kolejny dom, który jest opuszczony. Nikogo nie ma, pewnie zawczasów ludzie go opuścili, żeby nie było jakiejś tragedii. No pokoje nieduże, tu jeszcze widać pozostałości łóżko jest. Tu jakaś imprezka była. Zobaczcie, chrześcijanie. To wygląda na kuchnię. Aha, i to tyle. Zobaczcie, tutaj był taki palnik, oni tutaj pewnie palili drewnem, no bo nic innego nie było. Ale co ciekawe, zobaczcie, to już jest cały dom. Nic więcej tutaj nie ma, oprócz tej kuchni i tego jednego pokoju. Przeważnie tak tu żyją, że jest małe pomieszczenie i wszyscy w jednym pomieszczeniu, rodzice i dzieci.
Problem z dronem, ciąg dalszy. Zobaczcie, widzicie jak paruje kamera? Wystarczy, że polecę do góry i jest gdzieś nieszczelna i dostaje się para do środka. No i niestety muszę wracać do Bangkoku, żeby go oddać na gwarancję. No bo tak być nie może. Widzicie na tym, jak się para zebrała? I tak jest cały czas. Tutaj mieszka taka miła społeczność, one też są chrześcijankami, takie dziewczyny. No i ten chłopak przyniósł mi właśnie naleśniki, bo jego mama zrobiła. Zobaczyli, że latam dronem i poczęstowali się. Bardzo miło z ich strony. Te naleśniczki są na słodko, mają w środku jakiś drzem, czy to marmolada. Dobre są. No kochani są, jeszcze mi herbatę przynieśli do naleśniczków, żebym za sucho nie miał czasami. Ale to było świetne dostać coś od tych ludzi, naprawdę bardzo mili. Stali koło mnie, też się we mnie wpatrywali, ale to było świetne dostać coś od tych ludzi. Mam też takie przemyślenia, ale podzielę się z wami nimi później. No bo tutaj jestem teraz na drodze i zawsze jedzie jakiś tuk-tuk albo motor i jest głośno. Spróbuję teraz złapać stopa do Varkala, do miejscowości, w której mieszkam. Mam 9 km, żeby tam dojechać. Może akurat ktoś będzie jechał w tą stronę, to się z nim zabiorę. Szedłem kawałek dalej na plaży i zobaczcie, te domy stały na takich betonowych falach i to jest wszystko zawalone. Pewnie dlatego one poszły w dół. Zamiast iść tą główną drogą i tam łapać stopa jeszcze, to pochodzę po tych uliczkach małych. Tam mnie chłopaki zaczepiali wcześniej. Idę, zobaczę dokąd dojdę. Tak w sumie plażą, bo plaża jest zaraz tam. Ale tam mnie przyganiają, więc przyszedłem tutaj na te uliczki. Tam się pali jakieś palenisko, coś gotują. No i powiem wam, że naprawdę tutaj ludzie bardzo biednie mieszkają. Widzę, że mają podłączany prąd, ale nikt tego nie używa. Pewnie dopiero na wieczór. Żadnych telewizorów, żadnego radia, nic. Zobaczcie, w takich szałasach mieszkają. Są też domy takie murowane, które wyglądają dość dobrze, ale większość to takie jak u nas gdzieś na działkach, stare szopy. Niektóre to w ogóle nie są murowane, tylko z jakiejś dykty porobione. Ktoś tutaj sobie suszy takie małe sardynki. O, tam jest pan rybak, śmieje się. W kolejnej alejce panowie szykują się na wypłynięcie w morze. Ja się pytam, co oni robią. Myślałem, że jakieś na wesele coś szykują, a tu będą haczyki i rybki lubią takie, wiecie, kolorowe rzeczy. I oni będą łapać na to rybę. Nie trzeba żadnego ciasta, nie trzeba nic. Blaszki, coś takiego, kawałek materiału i będą ryby łapać. Jest i spory kościół w tej miejscowości. Tam jest jakieś duże wejście. O, tam widzę, jest otwarte. Idę zobaczyć do środka. Spory ten kościół, ale powiem wam, ludzie są tak otwarci. Pani nawet mnie prosiła, żebym ich nagrał. Idę teraz dalej. Tutaj jeszcze tą wieżę widać z dzwonem, ale idę teraz na ulicę. Może uda mi się właśnie już tego stopa złapać do swojej miejscowości. Teraz to już jadę na pewno. No nie wierzę, pierwszy stop. You go to Varkala? Varkala. O, can I go? Nie, ale mam szczęście normalnie. Dopiero pierwszy ten stop, którego łapałem. Dowiedziałem się, że kolega wiezie ryby na Pacema. Wiezie z tej miejscowości, gdzie ja byłem. Thank you. Thank you. Jestem już w swojej miejscowości. Mam jakieś 10 minut, żeby dojść do centrum. Tego w Indiach to ja jeszcze nie widziałem, zaraz zobaczycie. Z betoniarki wysypuję już gotowy materiał. Patrzcie na to teraz. Nie ręcznie, tylko zmechanizowane wszystko. No może nie wszystko, bo tylko to. Tam wysypują na taczkę i w dół. Ale wszystko resztę noszą ręcznie na głowach. Widzę, że to nie tylko tam, tu w całej Kerala jest tak, że siema. Jest tak, że to zmechanizowany proces wnoszenia tego betonu, cementu, ale cała reszta to na głowie.
Chłopaki zaprosili mnie do środka, żebym ich tutaj ponagrywał. Siemanko. O, tam nawet pan czeka. Chłopaki zaprosili mnie na górę, żebym zobaczył, jak to wygląda. Tutaj nie ma chwili przerwy. Kto z was zgadnie, gdzie mnie kolega przywiózł? Taka mała podpowiedź. Kobiety do tego sklepu nie chodzą. Jak ktoś jeszcze nie wie, to powiem wam jeszcze jedną podpowiedź. Po spożyciu tego nie wolno jeździć samochodem. Dostałem z polecenia jeden produkt, ale pani powiedziała, że na dole go nie mają, że muszę iść na górę, na pierwsze piętro. Nie wiem, jaka jest różnica, co sprzedają na dole, a u góry. Zaraz zobaczę. Nie jest to wejście na stadion. Ale też pojedynczo trzeba się przeciskać. Kraty, jakbyśmy mieli bilet kupować. Najpierw się płaci, dopiero się dostaje rachunek, idzie się do drugiego okienka. I teraz z takim rachuneczkiem do drugiego okienka się podchodzi. Pan tam zaraz wyciągnie z odpowiedniego kartonu. O, proszę. Z polecenia, o, thank you. Z polecenia dostałem Javan, tak się nazywa ten room. Ponoć dobry miejscowi polecili. Kolega zawołał mnie tutaj do rikszy, mówi, żebym go poczęstował, no to... No, teraz nie chcę, patrz. A, bo wiem dlaczego, bo go nagrywam, dobra. To już go nie będę nagrywał. No, nigdzie nie jedziemy, nie. No. Drink. Ja już wiem, o co chodziło, pan chciał mnie podwieźć i powiedział, że za podwiezienie mam mu nalać 60, bo tutaj się leje na 60. This no good. This is not good. No good. This I like this you my training okay. This one is the best in Kerala. Yeah, why not? Yes. I like this you this money. You like this one? Yeah. Hey bro. I like this water. Water is not enough. Yeah, why not? See ya. I'm Bye bye. how are you? Przyszedłem pod najlepszego kebaba w mieście, już go jadłem ostatnio. Ja, kolega mówi, że się ze mną napije. Zamówiłem sobie tego kebaba za 100 rupii, czyli 5 zł. Do tego są takie pikle. Świetne są, ale powiedziałem, żeby mi przynieśli więcej, bo są tak dobre. Najadłem się tym kebabem, przydałoby się teraz coś jeszcze z miasta zabrać. Z miasta zabrać do pokoju, żeby później nie łazić. Łapię teraz stopa do siebie tam nad morze, bo mam jakieś 3 km. Zaraz jakiś motor będzie jechał, to go zatrzymuję. Ale dzisiaj to ja mam szczęście. You go to Varkala Beach? Kolega już pojechał, ale podwiózł mnie do tej restauracji, której już jadłem z rana. Widzieliście? Pan tutaj smaży parotę. Moje ulubione placki. No ale dzisiaj się dowiedziałem, że to jest z najgorszego rodzaju mąki robione. Biryani w Indiach jest tak popularne, że wywieszają takie wywieszki, jak jest gotowe. Oj, przepraszam kolego. A ja mam już swoje jedzenie zapakowane. Idę teraz, mam 15 minut z buta. Ale super, bo właśnie się zachód słońca zaczyna, a ja idę w stronę morza. Miałem wam powiedzieć, co myślę o tym, że dostałem to jedzenie od tych ludzi. Też musiałem się tego nauczyć, bo to też nie jest łatwe. Wiadomo, na pierwszy rzut oka widać, że to są biedni ludzie i żyją bardzo skromnie i da się ocenić, że materialnie mają mniej niż my w Europie. Zazwyczaj tak jest. Nie jest to łatwe brać od takich ludzi coś za darmo. Nie myśląc o tym, że oni chcą to zrobić dla pieniędzy. No bo większość ludzi nie robi tego dla pieniędzy, po prostu chcą się podzielić tym, co mają. No i większość ludzi robi coś takiego, że wyciąga pieniądze i płaci. Ci ludzie nie chcą tych pieniędzy, a czasami je wezmą, no bo wiedzą, że nie mają. Ale mi chodzi o to, że ja się musiałem też tego nauczyć, że ja nie daję za to pieniędzy, tylko dlatego, że ci ludzie robią coś z serca, od serca. Oni nie chcą tych pieniędzy i to też nie jest łatwe, bo ludzie jak nie dadzą pieniędzy, to się później czują winni, że zjedli od kogoś, kto nie ma pieniędzy, że wzięli od nich coś, że oni nie mają pieniędzy na to. I to też nie jest prosta sprawa. I to jest głębszy temat. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, więc w sumie też chętnie posłucham. Jak wy robicie? Czy wyciągacie kasę od razu za takie rzeczy, czy
Hello. Czy po prostu tak jak ja, ale trafiłem na zachód słońca. Lepiej być nie mogło. A co tutaj chłopaki robią? Już wiem o co chodzi. Chłopaki robią zdjęcia na plaży, no i później je drukują od razu. O, tam się drukuje nowe. O, ładne. Ale kolory dzisiaj są, będzie piękny zachód słońca. Zachód zachodem, piękny, ale zobaczcie. Stoi tutaj ratownik, postawili słupki, linkę powiesili i nie można przechodzić dalej. No rozumiecie? Ale nie dziwię się, że tak jest, bo to jest komunistyczny stan. Tutaj rządzi partia komunistyczna jako w jedynym stanie w Indiach. No jest taka nadopiekuńczość. Partia wie, co jest lepsze dla obywatela. Tutaj jest klif, a tam kawałek dalej na tym klifie jest mój hostel, więc przejdę się plażą i wejdę innym wyjściem niż schodziłem wcześniej, ale jakie widoki, zobaczcie. Porobiłem trochę fotek i nagrywek zachodu słońca, teraz muszę wejść na klif tam u góry, tam jest mój hostel. Jest po weekendzie, to u nas tutaj spokojnie na ulicy, na klifie. Tutaj jest już wejście do mojego hostelu. Idę się rozpakuję, chwilę się ogarnę i siadam do relaksu. A jakby jeszcze ktoś chciał, to tak się nazywa mój hostel, The Lost Hostel. Przyszliśmy sobie na kawę w Indiach i zobaczcie, nie dają jednego opakowania cukru, tylko 3. Oni kochają cukier. Tak wygląda nasza dzisiejsza imprezka. Mamy ten rum, który ja kupiłem. Tutaj jest kolejny rum, który kupił Anglik, ale powiedział, że jest tak ohydny, że go tutaj zostawia. Mój kolega jeszcze tutaj przyniósł brandy, więc na zdrowie! Ich bin from Germany, Berlin, but thank you for seeing here. Thank you. Dotarliśmy na imprezę karaoke z naszego hostelu. Jesteśmy w innym hostelu, ale impreza przednia. Przyszliśmy na kolejną imprezkę, ale tak smutno trochę.